Siemka, ja jestem Odachu i mimo tego, że do Wielkanocy zostało jeszcze kilka dni, w zasadzie nieco ponad tydzień, to już dzisiaj można zaśpiewać, że wesoły dzień nam dziś nastał. Ze względu na to, że Gustavo, autor mangi Dragon Ball Hakai, rozpoczął historię, na którą czekałem z wypiekami na twarzy. Jakie to były wypieki? Wypieki jak z najlepszej piekarni, moi drodzy. To jest to, co się działo w ostatnim rozdziale. Na ostatnim panelu dowiedzieliśmy się, że jednym z tych najwyżej postawionych niebiańskich strażników jest Yamoshi. Ten Saiyanin, którego widzieliśmy już jakiś czas temu, ale nie wiedzieliśmy, jak on się nazywa. Mimo wszystko okazało się, że Yamoshi ma też inne imię, które możemy bardziej kojarzyć. I jest to imię Vegeta. Tak się składa, że to nie jest ten Vegeta, którego my znamy. To nie jest Vegeta IV, to jest prawdopodobnie Vegeta I, a może nawet Vegeta zerowy, a może nawet Vegeta -1. Nie wiem, który to jest Vegeta, ze względu na to, że dopiero dzisiaj będziemy się tym zajmować. Jeśli pamiętacie, jak skończył się ostatni rozdział, to na pewno też pamiętacie ten czerwony napis na dole. W następnym rozdziale rozpoczniemy nową, specjalną historię. Historię Yamoshiego. Ja wiem, że to będzie historia 3 lub 4 rozdziałowa, więc robimy taki mały skok w bok od tego głównego wątku, ale ja się z tego powodu cieszę, bo nie jest to historia zupełnie niepowiązana z głównym wątkiem, tylko jest to, powiedzmy, taka, można powiedzieć, retrospekcja tycząca się tego, jak Yamoshi stał się królem. Jak to wyglądało? Zobaczcie, jak to tutaj pięknie wygląda. Mamy taki obrazek. A historia de Yamoshi! Tutaj jest napisane w oryginalnym pliku. No i mamy informację, którą wam tutaj przeczytam. Ta specjalna historia opowiada początki linii królewskiej, znanej jako Vegeta, i jak pierwszy Super Saiyanin Bóg starł się ze złymi Saiyanami. Rozdział 1. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany, bo Dragon Ball Hakai ostatnio to jest manga, która jest u mnie w rankingu na numerze 1. Dragon Ball Kakumei się, nie powiem, że skończyło, ale czekamy na wznowienie Dragon Ball Kakumei. Zresztą tak samo jak mangi oficjalnej Dragon Ball Super, czekamy na wznowienie. Jest i Multiverse, są... Właśnie, swoją drogą, Blankoverse się skończyło. Przepraszam, że robię taką dygresję, akurat w momencie, w którym się powinniśmy skupić na mandze Hakai, ale chcę wam tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Dragon Ball Blankoverse się skończyło. Gość tutaj wrzucił rozdział 4, w którym zaczął po prostu opowiadać w skrócie, jak powinna dalej wyglądać historia, ale z powodów personalnych nie będzie jej kończył. Także szkoda, bo rzuciłem tylko okiem i wyglądało to na niezłe dymy. Bardzo żałuję, że ta manga się zakończyła, ale od czego mamy Dragon Ball Hakai. Także rozdział 1, pierwszy Vegeta. Jesteśmy od razu wrzuceni do betoniarki na planecie prawdopodobnie, chociaż czy to było na planecie Sadala? Prawdopodobnie to jest na planecie Sadala. 1000 lat temu, a w zasadzie ponad 1000 lat temu, sajańska rasa z 7 Wszechświata żyła na swojej rodzinnej planecie Sadala. Tam wiemy, że miała miejsce wojna, prawda? Która sprawiła, że planeta została totalnie zniszczona. W tamtym czasie nie było pojedynczego królestwa, które rządziłoby całą planetą. W zasadzie imperium nie było wielkiego sajańskiego, tylko pomniejsze sajańskie królestwa, które kontrolowały poszczególne porcje planety. Części planety. Ciekaw jestem, czy zobaczymy jakieś znajome postacie. Nie, no chyba nie, co? Wszyscy, których znamy, to się urodzili znacznie później. No widać tutaj, że Saiyanie są rasą wojowniczą i nie tylko wojują, wiecie, w ramach pracy, ale dosłownie w wolnym czasie. Przecież tam 24/7 musiał być hałas. Wschodnie Królestwo było stworzone z klanu gigantów. I nagle do zwykłych Saiyan podchodzą jacyś wielcy Saiyanie. O proszę! Na początku myślałem, że może to Ozaru się tutaj pojawił, ale przecież to się dzieje w dzień, nie ma tam zwykłego księżyca. Pokolenie olbrzymich Saiyan znane ze swojej wielkiej siły i wytrzymałości. Mimo tego było ich bardzo mało, ich liczebność była niska. Zachodnie Królestwo, interesujące, było... Zobaczcie, mamy tutaj, jak to się nazywało w One Piece? Boa Kingdom? Mamy Amazonki. Zachodnie Królestwo, co interesujące, było złożone tylko z żeńskich Saiyanek, ale miały one wysokie umiejętności i były bardzo zabójcze. Ale jaja, żeńskie Saiyanki. A tutaj mamy jakichś magów, tak? Południowe Królestwo było prowadzone przez klan, który w przeciwieństwie do reszty Saiyan używał czarów. Saiyanie używali... Czyli to nie było tak, że Saiyanie byli tylko i wyłącznie rasą chociaż nie no, wojowniczą. No, wojowali za pomocą innych po prostu rzeczy, ale nie było tak, że byli nastawieni tylko i wyłącznie na siłę. I Północne Królestwo było stworzone z wojowników, którzy byli dość przeciętni. Niczym się specjalnym nie wyszczególniali, poza wielkim honorem i determinacją. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądało społeczeństwo Saiyan, które znaliśmy później, stawiam, że wygrało Północne Królestwo, no bo to oni najbardziej przypominają tych Saiyan, których my znamy. Wschodnie Królestwo było prowadzone przez wodza wojennego, a tym wodzem wojennym był Brokon.
Ciekawe, czyim dziadkiem jest Brokon, jak myślicie? Brokon był zabójcą 1000, taki miał nick, taką miał ksywkę, taki miał tytuł. Zdobył 1000 fragów ze względu na to, że miał przytłaczającą siłę i odporność. Walczył i pokonał sam 1000 przeciwników. To był królową zachodniego królestwa. Aspa. Ragus. Może Aspa Ragus? Czy nie? Krwawa piękność. To była wódzka? To był żeński wódz wojenny zachodniego królestwa, znana z tego, że była piękna, ale również zabójcza. Często była widziana ze swoim pięknym ciałem zakrwawionym. Panie YouTube, przepraszam, to jest tylko fikcja, dobra? Resztkami swoich przeciwników. No dobrze. Najwyższym panem południowego królestwa jest Zukran. On wygląda na dość młodego, co nie? Tam byli jacyś tacy starsi magowie, ten wygląda na dość młodego. Reaper, czyli żniwiarz. Było powiedziane, że zebrał niezliczone życia, używając swoich przerażających umiejętności, zaklęć. I... jest Yamoshi! Czyli królem północnego królestwa jest nowo mianowany lider o imieniu Yamoshi. Cudowny i genialny wojownik, który odkąd został obrońcą północy, poprowadził to królestwo na prowadzenie w tej wojnie ze względu na swoją moc i umiejętność przewodzenia. Yamoshi jest również znany jako... Nie mówcie mi, że on się tutaj przetransformuje jako jedyny. Czyli może on jest Super Saiyaninem? Wiecie, co mogłoby być? Na przykład byłby Super Saiyaninem zwykłym, ale potem w pewnym momencie historii reszta jego wojowników da mu moc i on stanie się Super Saiyaninem Bogiem. Więc Yamoshi będzie jednocześnie Super Saiyaninem i Super Saiyaninem Bogiem. Tak jak to było w oryginale. Wszyscy są zdmuchnięci tą mocą Yamoshiego, który faktycznie transformuje się w SSJ. I to nie jest SSJ God, tylko mamy klasycznego Super Saiyanina. Szkoda, że nie zobaczyliśmy, chociaż może zobaczymy jeszcze, w jakiej sytuacji Yamoshi włączył po raz pierwszy te transformacje. Mamy pewne wyładowania elektryczne, aczkolwiek myślę, że to tylko kwestia estetyczna. To nie jest Super Saiyanin 2. Biorąc też pod uwagę fryzurę, gdyby to był SSJ2, mamy tutaj fryzurę bardzo podobną do fryzury Goku, więc myślę, że ten kosmyk byłby jeszcze bardziej nastroszony. To nie jest Super Saiyanin 2. Jestem już trochę wyczulony po prostu na punkcie tych takich detali tyczących się transformacji, więc już od razu się doszukuję jakichś takich rzeczy, które mogłyby sugerować, że nie jest to zwykły Super Saiyanin. To jest zwykły Super Saiyanin, tylko zastanawiam się właśnie, byłoby fajnie zobaczyć, w jaki sposób Yamoshi pierwszy raz odblokował tego Super Saiyanina, ale może zobaczymy jeszcze prequel do prequela, że tak powiem. Retrospekcję w retrospekcji. Jak się nazywał ten gość, który był liderem północnego królestwa? Nie północnego. Wschodniego? Brokon, Zukran, Aspa i Yamoshi. Brokon, Zukran, Aspa i Yamoshi. Czyli Bronisław, Zdzisław, Angelika i Yamoshi. No i tyle. Bronisław krzyczy do Yamoshiego: Ej, Yamoshi, pokaż mi swoją super saiyańską pałę! Yamoshi doskakuje do Bronisława, zderzają się pięściami, różnica w wielkości tych pięści jest olbrzymia. Kij odrzuca wszystkich wojowników, ale Yamoshi wychodzi z tego starcia zwycięsko, odrzucając Bronisława i zadając mu potężny cios. Wygląda na to, że nawet Bronisława krew została tutaj przelana. Nie tylko przelana, to w ogóle Bronisław stracił rękę, okej. Nie zakładałem, że ta walka zakończy się aż tak szybko. Aspa, czyli Angelika, Andzia, doskakuje do Yamoshiego i próbuje wyprowadzić w niego ciosy, ale żaden z nich nie trafia. Yamoshi jest po prostu za szybki dla Aspy, mimo tego, że ta przed chwilą została nazwana zabójczym wojownikiem. Yamoshi pojawia się za plecami Aspy, uderza ją karate ciosem w tył głowy, Aspa jest odrzucona, ląduje na deskach. Jej koleżanki krzyczą: Liderko! Ale nagle Yamoshi jest złapany. Patrzcie, on jest dosłownie atakowany przez wszystkich wojowników naraz. To wygląda, jakby tam odbywała się wojna jakby wszystkich Saiyan, no nie? Bo mamy wszystkich liderów w jednym miejscu i nagle Zdzisław, czy to może Zukran, to może byłby Zachariasz? Jakie polskie imię pasuje do słowa Zukran? Zbyszek! Zbyszek łapie, dosłownie niczym Glorio, jakimś energetycznym biczem, energetycznym lassem łapie Yamoshiego, pęta jego ciało. Teraz pozbędę się ciebie i wygram tę wojnę! Dzięki, że pomogłeś mi z tamtą dwójką. Yamoshi nie ma zamiaru przegrywać tej wojny. Surową siłą oswabadza się z pętów Zbyszka, który nawet nie ma oczu. Dosłownie ma tylko gałki oczne. Co? Dziwi się Zbyszek. Teraz poddaj się albo umieraj, mówi Yamoshi. Twoja magia jest niczym w porównaniu do mojej mocy. Yamoshi w mgnieniu oka pojawia się przed twarzą Zbyszka, a ten, widząc różnicę w ich poziomach mocy, poddaje się. Zobaczcie, mamy tutaj pewne rozwiązanie w tej wojnie. Po pokonaniu liderów pozostałych trzech królestw, Yamoshi, Super Saiyanin,
został pojedynczym, jednym królem planety Sadala z całą rasą Saiyan pod jego pieczą. Ze względu na to, że miał miłe serce, udało mu się również przekonać do siebie innych Saiyan. Zaakceptował poprzednich liderów jako swoich podwładnych i dał im wysokie pozycje w drabince, powiedzmy w tej hierarchii sajańskiej, co sprawiło, że inni Saiyanie, którzy byli pod władzą poprzednich liderów, zaakceptowali Yamoshiego jako swojego króla. Okej, czyli dzieje się to faktycznie, co tutaj... myślę, że wszyscy się, albo przynajmniej większość z nas się tego domyślała, czyli Yamoshi zrzekł się swojego imienia, które miał od urodzenia, i przyjął nowe imię, które postanowił przekazywać następnym królom, żeby tak wyglądała właśnie królewska linia. Jego nowym imieniem było Vegeta I. W ten sposób rozpoczęła się dynastia Vegety. Wyobrażacie sobie, kurde, gdyby na przykład oficjalni twórcy zajęli się taką sytuacją, zajęli się taką historią, powstał taki spin-off? Można tylko pomarzyć, prawda? Dobrze, Gustawo, że jesteś, bo możemy się po prostu pocieszyć tą historią, mimo tego, że jest to tylko i wyłącznie fanowska manga. Tylko i aż! Bo jest to dobra historia, fajnie pisana, ja się wkręcam, nie wiem jak wy. Cieszę się, że w ogóle ten wątek został poruszony. Kilka lat minęło i dzięki jedności wszystkich ludzi i kompetencji rządu Vegety I cała planeta Sadala prosperowała jak nigdy wcześniej. Widzicie? Pokój buduje, niezgoda rujnuje. Widzimy to na najlepszym przykładzie tutaj Saiyan, którzy są wojowniczą rasą. No, nawet wojownicza rasa jest w stanie się dogadać. No ale dobrze, jakiś statek przylatuje przed pałac. Widzimy Yamoshiego, który jak zwykle siedzi na swoim tronie, ale oczywiście nie wszystko było usłane różami. I to jest sytuacja, nagle mówi jedna prawdopodobnie kobieta do Yamoshiego. Wygląda na to, że spotkaliśmy się z jakimś problemem. O, Aspa, to jest ta liderka stara, zobaczcie, że jaka pomarszczona. Saibameny tutaj w ogóle są, czekajcie, o co chodzi? Ona jest liderką wywiadu, jakiegoś departamentu wywiadu. Tak mi się wydaje, że ona jest odpowiedzialna za jakieś szpiegostwo. Tak to tutaj wygląda. Królu Vegeta. Te potwory, których pochodzenie jest nadal nieznane, atakują różne części planety. Saibameny w ten sposób się pojawiły. Czyli myślę, że tutaj jest nawiązanie do Dragon Ball Daima, bo Saibameny pochodzą z Królestwa Demonów. Mamy jeszcze wytłumaczone, w jaki sposób Saiyanie weszli w posiadanie Saibamenów. Tysiące żołnierzy i cywili zostało zabitych. Tuziny miast i wiosek zostały zaatakowane. To chwila, moment, to wy nie jesteście w stanie pokonać Saibamenów? Czy te Saibameny są jakieś... To są jakieś super Saibameny? A tutaj jest główny generał królewskiej armii. Bronisław został generałem sajańskiej armii. Te kreatury są silne. Tak silne, że dorównują naszym żołnierzom, a nawet dużo z nich przezwyciężają. Ale wielkim problemem jest to, że pojawiają się w sposoby, jakich nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Byliśmy w stanie eliminować te grupy pomimo trudności, ale one pojawiają się znikąd, tylko po to, żeby atakować. Przez to armia nie może odpowiadać z wyprzedzeniem, co sprawia, że zanim tam dojdziemy, mamy już wiele ofiar. Te potwory robią za dużo szkód! Wykrzykuje nagle tutaj Zachariasz, który pojawił się przed obliczem Yamoshiego. Kiełkują, tak? Bo w zasadzie Bronisław użył wcześniej słowa kiełkują, jakby znikąd. A, Zachariasz został szefem inżynierii królewskiej. Jest odpowiedzialny prawdopodobnie za rozwój i technologię. Ty, czy ja przez ten cały czas czytałem mangę od lewej do prawej, podczas kiedy to się czyta od prawej do lewej? Chyba nie zwróciliście na to aż tak dużej uwagi, prawda? Okej, czyli chodzi o to, że Zachariasz mówi, że te potwory sprawiają tak dużo szkód, że wydatki działu inżynierskiego bardzo rosną. Saibamenów nie jesteście w stanie pokonać? No to kurde, przecież Yamoshi, jeśli włączał Super Saiyanina, no to jak słaby musiałby być w bazowej formie, żeby nie móc pokonać... Chociaż Yamoshi jeszcze się z nimi nie bił, ale no... Sam fakt, że mamy tutaj 3 byłych liderów, po tylu latach oni się w ogóle nie wzmocnili, albo te Saibameny są jakieś silniejsze, oryginalne Saibameny. Potrzebujemy więcej funduszy, żeby odbudować zniszczone strefy. Mówią generałowie, Yamoshi tylko wzdycha, ale zgadza się. Zachariasz... Czekajcie, co jest? Zachariasz idzie, wchodzi do jakiegoś pokoju. On jest w spisku z kimś z Królestwa Demonów, wchodzi do swojego pokoju, uśmiecha się, sięga do szuflady, wyciąga smartfona i na hologramie wypuszcza obraz jakiejś baby ze szpiczastymi uszami. Tak wcześnie? Tym razem skontaktowałeś się ze mną szybciej. No nie, no Zachariasz! No dlaczego ty jesteś taki knujący? Nie ufajcie ludziom, którzy nie mają oczu. Król właśnie zatwierdził fundowanie mojej dywizji. Jak zwykle, przekieruję część tych pieniędzy, żeby kupić więcej ziaren Saibamenów. Ale tym razem chcę ich więcej. Wystarczająco dużo, żeby stworzyć małą armię. Jesteś pewien, że ci na to starczy? Co to ma być? Może to jest Marba w ogóle? Może... Ale nie, Marba była inna. Marba chyba nie miała nosa. To jest może jakaś rodzina Marby? Nie wiem. Kto to? Czekajcie!
Teraz widzę, że ona pod oczami ma takie same trójkąciki, jakie miał Goma. Prawda? To jest jedyne podobieństwo do Gomy, ale może to też jest jakaś poszlaka. Zaczyna mi już brakować saibamenskich nasion. Będę musiała skasować cię za nie bardziej tym razem. Nie przejmuj się, po prostu przynieś mi to, czego potrzebuję. I jeszcze są specjalne kurwa, nie wierzę, nawet robaczki z Dragon Ball Daima się pojawiły. I swoją drogą chcę również te specjalne robaczki, o których mówiłaś ostatnio. Nie będziesz wiedział, co cię uderzyło, mój królu. Ja pierniczę, co ty, Zachariasz, robisz? Robaczki? Kilka dni później Zachariasz miał kolejne w zasadzie, jedno z wielu spotkań z tą osobą, która zapewnia mu nasiona Saibamenów. Kto to taki? Co to jest za kobieta? Demach. Demach? Gomach? Jest faktycznie jakieś podobieństwo tutaj. Dema! Okej, Dema. Dema wychodzi z tego statku, wniesie w rękach 2 worki. Tym razem poprosiłeś mnie o dużo. Jesteś pewien, że będziesz w stanie za to zapłacić? Dema. Przemytnik z Królestwa Demonów. Jak to się stanęło? Jak oni się w ogóle dowiedzieli o tym, co? Już ci powiedziałem, tak. Im więcej destrukcji te małe kreatury sprawiają, tym więcej pieniędzy król daje mojej dywizji na rekonstrukcję wiosek i miast, więc jestem w stanie przekonwertować to na zakupy u ciebie. Oczywiście nie mogę pozwolić na to, żeby duże miasta upadły, bo król inaczej zwróciłby na to uwagę. Ale nikt nie będzie się przejmował, że jakaś żałosna wioska nie została faktycznie odbudowana tak, jak powinna być. Zostawiasz tych biednych ludzi na pastwę losu tylko po to, żeby przynieść im więcej destrukcji? Ależ jesteś pokręcony, mówi Dema. Niech ktoś go nakryje! Gdzie oni w ogóle są? Czy oni są na jakiejś innej planecie? Chyba tak. To jest konieczne zło. Jednakże sytuacja nie będzie trwała w ten sposób dłużej. Popularność króla spada ze względu na problemy, które Saibameny sprawiają oraz porażki korony w radzeniu sobie z nimi. Zarówno opinia publiczna, jak i armia zaczynają wątpić w kompetencji króla Vegety. Wierzę, że jeszcze jeden masywny atak Saibamenów, który przyniesie wiele ofiar i może się to skończyć zrzuceniem króla z tronu. A on był taki dobry. Ale jak to się w sumie potem skończyło, że Yamoshi został pokonany, a jednak i tak potem rządzili Vegetowie? No nie? Jak to się wydarzyło? Ale dobra, wystarczy tej pogawędki. Przyniosłaś te magiczne robaczki? Aha, on jeszcze mówi wcześniej, że w tym momencie, w którym król zostanie zrzucony z tronu, on przejmie władzę. Okej. Razem z armią, ciekawe. No dobra, Dema przynosi te robaczki. Mamy faktycznie kilka rodzajów. Ciekawy jestem, czy tam będą też robaczki na skórę, gładką. Nie wiem, po co one by tam były. Może jakąś fuzję zobaczymy. Może tutaj zobaczymy fuzję. Wow. To są robaczki lecznicze. Przyniosłem kilka rodzajów, ale pośród nich powiedziałbym, że najbardziej przydatnym jest ten. Robaczek fuzyjny. Robaczek fuzyjny się pojawił. W końcu jednak będziemy mieli fuzję. Chyba że Gustavo zrobi nam taki sam żart, jak zrobili nam twórcy Dragon Ball Daima. Pokażą nam robaczki, ale nie zostaną one użyte. Z tą małą rzeczą jesteś w stanie zyskać niewyobrażalną moc. Wytłumacz mi to bardziej. Kiedy ty i inna osoba zjecie tego robaczka, wasze ciała się scalą. Jest kilka rodzajów tych robaczków. Każdy oferuje inny rodzaj fuzji. Wow, czyli nie mamy jednego robaczka fuzyjnego? To w jaki sposób oni mieliby się scalać? Jakie byłyby inne rodzaje fuzji? Teraz jestem jeszcze bardziej zaciekawiony. Rodzaj robaczka, który trzymam właśnie w ręce, sprawia, że fuzja łączy siły 2 osób, które ją zjedzą i mnoży je wielokrotnie. Ale w przeciwieństwie wielu fuzji nie tworzy bytu z nową podświadomością. Podświadomość silniejszej osoby będzie kontrolować fuzję. Okej, to ciekawe. Czyli na przykład Zachariasz mógłby wziąć te robaczki z kimś silnym, ale o słabej świadomości i mógłby jednocześnie zyskać jego moc, ale nie stracić swojej świadomości. Tylko prawdopodobnie jest limit czasowy, prawda? Perfekcyjnie. Oczywiście jest jeszcze kilka detali, o których powinieneś wiedzieć. Nie dowiemy się w zasadzie o nich ze względu na to, że nagle coś Demie przerywa. Stawiam, że chciała ona powiedzieć o jakichś skutkach ubocznych albo o limicie czasowym, a to potem wyjdzie w praniu. Stawiam, że tak to będzie wyglądać. Zachariasz upije się tą mocą, ale te skutki uboczne wyjdą później. Zobaczcie, co się dzieje. Z ziemi wychodzą Saiyanie, którzy zastawili na nich pułapkę. Aspa! Jak to możliwe? Haha, Zachariaszu! Nie doceniłeś, lekceważyłeś nasz wywiad. Dobrze, dobrze, tak ma być. Wszyscy już wiedzą o tym, że Zachariasz jest zdrajcą. Zobaczymy, jak to się skończy. Być może na przykład on i Dema zjedzą te robaczki, żeby się uchronić przed tym atakiem. Co wy na to? Mogłoby tak być? Leci brokoli, leci Yamoshi. Yamoshi! Dla ciebie. Jestem królem Vegetą. Jak się dowiedziałeś? Naprawdę myślałeś, że nie zauważę, że przywłaszczałeś sobie te pieniądze? Zauważyłem, że prace rekonstrukcyjne w wioskach oddalonych dalej od głównych miast
były poniżej oczekiwań. Więc poprosiłem aż Angelikę, żeby rozpoczęła śledztwo. W końcu dowiedzieliśmy się, że to ty jesteś odpowiedzialny za ten cały bałagan. To jest absurdalne! Jaki król tak bardzo dba o ten cały motłoch? Wykrzykuje Zachariasz, który nie rozumie tego, dlaczego król Vegeta tak bardzo dba o swoich ludzi. Taki król, którym jestem ja. Zachariasz, poddaj się teraz albo umieraj! Wolałbym umrzeć! Wykrzykuje Zachariasz, atakując Yamoshiego, ale ten nawet nie rusza się z miejsca. Odpala po raz kolejny Super Saiyanina. Chwila, moment, to jest SSJ-2! Tym razem to jest SSJ-2, zobaczcie na jego fryzurę! Poza tym Zachariasz mówi, ta transformacja wygląda inaczej. Wygląda na silniejszego. Nie mówcie mi, że ten drań wzmocnił się jeszcze bardziej. Strzelajcie w tego zdrajcę, wykrzykuje Bohemiasz. Tak miał on na imię? Nie, Bronisław. Bronisław daje rozkaz. Dema wyrzuca w zasadzie wypadają jej te robaczki z ręki. Tworzy ona barierę, a niech to jest źle, ale faktycznie jeszcze w stanie są odeprzeć te ataki Saiyan, chociaż czy SSJ-2 Yamoshiego będą w stanie odeprzeć? Powiedz mi, jakich mocy demonicznych jesteś w stanie użyć? Kiedyś mi powiedziałaś, że jesteś w stanie walczyć i używać mocy bardziej niż reszta demonów. Tak, ale nie mam nic specjalnie przydatnego przeciwko tylu ludziom. Znam zaklęcie, które może sprawić, że ktoś stanie się moim służącym tak długo jak ma zło w sercu i jego silna wola nie jest zbyt silna. Ale nie jestem w stanie użyć go na tylu ludziach. A, rozumiem. W takim razie jest tylko jeden sposób. Będą się scalać, zobaczcie, to jest chyba ten robaczek. Wepchnął jej do gardła go, patrzcie, wepchnął jej tego robaczka do gardła. Zjadł połowę, ona nawet nie wie o co chodzi, bo cały czas trzyma tę barierę. Połykaj to! Ta się dławi. Co to ma znaczyć? Wykrzykuje Dema. Zostawcie to mi. Ja wyeliminuję tę dwójkę, mówi Yamoshi, wystrzeliwując atak w stronę tej bariery. Widzimy tumany kurzu, ale nagle wychodzi z nich postać, którą, jakbyśmy mogli nazwać, zaraz zobaczymy. Co to jest za połączenie? Patrzcie! Czyli to jest chyba Zachariasz z mocą Demy, bo wygląda bardziej na mężczyznę. Więc on chyba przejął jej moc, ale jest bardziej dominującą stroną w tej fuzji. Sorki, królu Vegeta. Ale jeszcze nie skończyliśmy. I to jest koniec pierwszego rozdziału historii specjalnej o Yamoshim. Jak wam się podoba? Ja jestem zadowolony. Tak jak mówię, 3 albo 4 rozdziały z tego co wiem tej historii będą. Prawdopodobnie zobaczymy później jeszcze Super Saiyanina Goda. Wiecie co? Mimo wszystko boli mnie to troszeczkę, że nie zobaczyliśmy pierwszej sceny transformacji Yamoshiego w SSJ i też pierwszej sceny transformacji Yamoshiego w SSJ-2. Skoro mieliśmy już tutaj Super Saiyanina 2, byłoby fajnie zobaczyć chociaż jak Yamoshi trenował, a on tylko był przedstawiany jak gość, który siedzi na tronie, no nie? I nagle włączył SSJ-2. Jest bardziej utalentowany na pewno, ale to jest jeden taki mój zarzut. Mimo wszystko historia jest ciekawa, cieszę się, że ten wątek został w ogóle poruszony, bo to jest historia, która została tylko tam kiedyś rzucona w eter i totalnie zapomniana. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Linki oczywiście do mangi Dragon Ball HK, jak i do autora znajdziecie tradycyjnie w opisie. Możecie zostawić lajka, jeśli wam się podobało. Jeśli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie suba i życzę wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć! Dziana!